tym odcinku przedstawię Wam 3 ryzyka inwestowania w nieruchomości. Podzielę się z Wami praktycznymi poradami, jak zminimalizować to ryzyko, a przy okazji pokażę Wam mały update na moim projekcie konwersji domu w Oxfordshire. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Zapraszam do środka, porozmawiamy trochę na temat ryzyka. Dzisiaj chcę pokazać Wam ten projekt, dlatego że on od samego początku niesie ze sobą bardzo duże ryzyko. Dużo zmian tutaj było. Ten projekt był kupiony, że tak powiem, już w zeszłym roku. 3-sypialniany dom z 1 łazienką. Moja wizja była na przerobienie tego na konwersję na 5 sypialni z 3 łazienkami plus duże biuro na ogrodzie. Ta inwestycja niosła ze sobą bardzo duże ryzyko, jednak byłem na to przygotowany, pod względem byłem świadomy tego ryzyka, że ona jest, jednak nie mam wpływu na czynniki zewnętrzne, takie jak praca urzędników, którzy tutaj, że tak powiem, pozwolenie załatwiamy z urzędnikami, praca ich bardzo wolna, nie pomagają w takich sytuacjach, trzeba było 3 aplikacje składać, zajęło to bardzo dużo czasu, a są też jeszcze inne czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład życzliwość sąsiadów, w tym wypadku bardzo przedłużali z pozwoleniami, trzeba było załatwić party wall agreement, jest to dom szeregowy, ale są jeszcze inne kwestie, takie jak build over agreement, kwestia przeniesienia studzienki, tam również wodociągi bardzo przedłużały tą kwestię, no i wiadomo, co ze sobą niesie koszta projektu się przeciągają i jest tych czynników zewnętrznych dość sporo, które mogą podnieść to ryzyko jeszcze bardziej. Jak widzicie, konwersja idzie pełną parą, jeśli chodzi tutaj o pracę, chociaż były one wstrzymane dość długo, ponieważ dam Wam kilka tipów, jak to wygląda w praktyce. A jeśli chodzi na przykład o dobudówki, która jest tutaj głównym kluczem tej inwestycji, 6-metrowa dobudówka, 6 metrów długa, 4 szeroka. Tutaj była studzienka w miejscu, gdzie ma być dobudówka i trzeba będzie ją przenieść za dobudówkę. Trzeba złożyć tak zwaną aplikację do firmy do wodociągów, w tym wypadku jest to Thames Water i bardzo długo działa, ten proces trwa, że tak powiem, aplikacja została złożona rok temu i przez ten czas, że tak powiem, nie była cały czas ponaglana, ponieważ no, nie dostaliśmy jeszcze pozwolenia, rok czasu trwało prawie uzyskanie pozwolenia i dlatego też to się przedłużyło. Koniec końców udało nam się przenieść z wodociągami studzienkę. Jeszcze czekamy na potwierdzenie to na piśmie, żebyśmy mogli zacząć murować. Ale o tym może powiem trochę później, trochę więcej. Pierwszym ryzykiem, jaki Wam chcę przedstawić, to jest ryzyko zmiany rynku, na które nie mamy wpływu. Są kryzysy, są, że tak powiem, okresy, nie tylko, że tak powiem, kryzysy, ale są kwestie, na które mogą mieć wpływ na zmianę ceny. W większości są w takich przypadkach kryzysy, nie zdarza się to często, ale jednak jest takie ryzyko, że na przykład właśnie ludzie nie będzie ich stać na utrzymanie nieruchomości, będą spłacać te nieruchomości, sprzedawać te nieruchomości i przez to cena straci na wartości. Wszystko zależy od okolicy, wiadomo, są okolice
takie jak Londyn, Manchester, centrum Birmingham, że tam nie ma szans raczej na spadek nieruchomości, ponieważ są to bardzo dobre lokalizacje i tam zawsze znajdą się klienci, którzy chcą kupić te nieruchomości, i w takich okolicach te ryzyko jest mniejsze, ale na przykład w okolicy, gdzie nie ma pracy dookoła, czy są to jakieś wioski, myślę, że mniejsze miasta też mają duże ryzyko, żeby te nieruchomości straciły na wartości. Kolejne ryzyko, drugie, jest to ryzyko finansowe, czyli zbyt duże zadłużenie może być jednym z nich. Kolejnym, że tak powiem, może być też bardzo ważnym zmiana stóp procentowych. Dam Wam taki przykład, zresztą kto inwestuje, ten wie, jakie były kredyty 2-3 lata temu. Można było kredyt uzyskać około 2%, rezydencki, 3 inwestycyjny. Teraz te kredyty są około 6 rezydenckie, 8, 9, 10 nawet inwestycyjne. Mówię tutaj o inwestycyjnym pod wynajem na krótkoterminowy. Te kredyty są droższe niż taki zwykły buy to let. Ja akurat nie mówię o buy to lecie, bo ja buy to letów żadnych nie robię, single letów, tylko bardziej zaawansowane strategie typu wynajem krótkoterminowy. To jest druga taka, że tak powiem, drugie ryzyko finansowe, które może nam popsuć plany, no bo zmiany, jeśli powiedzmy przykładowo ktoś miał kredyt 500 funtów, a nagle po zmianie stóp procentowych ma 1500, no to wiadomo, że ta różnica finansowa na pewno będzie mocno odczuwalna i w takich przypadkach inwestycja może już nie mieć sensu albo stracić płynność, szczególnie w mało marżowych inwestycjach typu single let lub nawet HMO, jeśli mamy minimum 4 pokoje i nagle kredyt pójdzie nam tak dużo, to rzeczywiście może to stracić sens. Więc trzeba to dobrze przeanalizować, czy taka inwestycja będzie nam się opłacała. Jeśli nie, no to trzeba ją sprzedać, wyjść z tej inwestycji. Lepiej sprzedać ją i odzyskać pieniądze, niż jeśli będziemy w niej ciągnąć dalej, jeżeli zostaniemy w niej i bank przejmie nam tą nieruchomość, przez to będziemy mieli dużo więcej problemów. Kolejne ryzyko, trzecie, to ryzyko zarządzania. Zarządzania projektem, budową, remontem jest to ryzyko, ale tak samo zarządzanie wynajmem jest to pod jednym punktem, ponieważ no, cała kwestia zarządzania jest bardzo ważna. Czy to zarządzanie pracami, czy zarządzanie najemcami. Może nam ta kwestia przeszkodzić w rozwoju. Jest to duże ryzyko. No wiadomo, że jeśli przestanie nam płacić najemca, stracimy płynność, to jest to dość duże ryzyko. Tak samo jeśli chodzi o zarządzanie projektem, możemy podpisać umowę z jakimś podwykonawcą i podwykonawca nie skończy tej pracy albo nawet nie zacznie i wiadomo, jeśli są terminy, czas goni, no to ryzyko jest w takiej kwestii dość duże. No i tutaj chciałbym jeszcze Wam trochę dać wartości na temat analizy tego, no bo analiza, trzeba to wszystko sprawdzić przemyśleć za i przeciw przed zaczęciem inwestycji, przeanalizować to, żeby po prostu czuć się pewniej. Moim zdaniem analiza ryzyka nie polega tylko na temat identyfikacji zagrożeń, ale również na opracowaniu strategii ich minimalizowania. To jest ważna kwestia, no bo zagrożenia są zawsze jest ryzyko
i teraz trzeba zaplanować, jak zminimalizować te zagrożenia, żeby czuć się komfortowo w inwestycji, bo ja uważam, że jest najważniejsze, żeby czuć się komfortowo z tą inwestycją, żeby ona nie przerastała, bo wtedy jeśli przerasta, no to wiadomo, że jest nerwowo, są stresy, a też nie robimy po to, żeby się stresować. Także to jest, co do analizy jeszcze mam taki tip. Dla mnie minimum 25% profitu z ceny tej końcowej to jest minimum, jeśli chodzi o takie podstawową analizę. Jeśli nie ma 25% w tej inwestycji, to taka inwestycja mnie nie interesuje. Moja tutaj analiza główna polega na tym, żeby wyciągać, bo jakby cel inwestowania jest taki, żeby do 2 lat najpóźniej wyciągnąć cały zainwestowany kapitał z inwestycji. Więc zależy mi, żeby te 25% z JDV było już profitu, no i wtedy po refinansowaniu mogę wyciągnąć cały kapitał. I staram się tutaj założyć 2 lata, wiadomo, to jest taki gorszy scenariusz, lepiej to zrobić szybciej i możliwie jak najszybciej, no ale też trzeba mierzyć siły na zamiary, bo są rzeczy, na które nie mamy wpływu, tak jak na przykład rok czasu czekanie na pozwolenie, później jakiś Build Over Agreement, czyli aplikacja, przez której bez niej, to jest też bardzo ważna kwestia, że jeśli nie mamy tego Build Over Agreement, w tym wypadku od wodociągów, do przeniesienia tej studzienki, zrobimy pracę, inspektor budowlany nam nie da certyfikatu ukończenia prac bez tego, jeśli nie dostanie tego dokumentu, no a bez tego nie możemy refinansować, bez tego nie możemy sprzedać tej nieruchomości, więc to jest duży problem, więc nie ma tutaj jakiejś możliwości za dużej. Trzeba poczekać na wszystkie formalności, po załatwienie spraw, które są, że tak powiem, najważniejsze, bo co z tego, że zrobimy super standard, zrobimy jakieś złote klamki, nie wiadomo co, a przyjdzie na to, że na samym końcu nie mamy podbitego projektu przez inspektora budowlanego i to nie ma żadnego znaczenia dla nas, więc trzeba wszystko robić na zasadach, które obowiązują na tym rynku i nie ma tu jakichś wyjątków. Lepiej poczekać i zrobić to dobrze, niż robić to w pośpiechu, a później żałować, że nasza inwestycja się nie udała. Także to 3 takie główne ryzyka. Podzielę się z Wami trochę poradami, które właśnie warto brać pod uwagę przy analizie. Lepiej czasem jest stracić kilkanaście tysięcy funtów niż kilkadziesiąt lub kilkaset. To jest takie mój punkt widzenia, że no wiadomo, trzeba zminimalizować to ryzyko, sprawdzić to wszystko wcześniej. Jeśli nie jesteśmy pewni, czasem lepiej odejść z tego niż ryzykować całym swoim majątkiem. Pierwsza taka porada to jest kosztorys, czyli Quantity Surveyor. Osoby, które specjalizują się w kosztach, mogą nam, wiadomo, nie określą nam co do 1000, ale przybliżyć koszta, jakie będą związane z projektem. No i wtedy jesteśmy bardziej świadomi inwestycji. Kolejną poradą, którą uważam za konieczną, jest to z architektem zaplanowanie tego, co chcemy zrobić. Nie róbcie tego sami, to nie są duże koszta. Architekt jest moim zdaniem konieczny w takich sprawach, żeby dobrze to wszystko przeanalizować, przeliczyć, sprawdzić. Architekci są osoby, które zajmują się tym na co dzień, więc regulacje, oni wszyscy wiedzą na ten temat bardzo dużo, więc korzystajcie z rady profesjonalistów. Kolejna sytuacja, jak już mamy projekt zrobiony przez architekta, mamy kosztorys, wizualizacja, czyli umeblowanie tego w 3D, rozkład, że tak powiem, pokazanie końcowego wyglądu, jak to ma wyglądać, żeby to można było wycenić, żeby można było zanalizować na tej podstawie rynek,
Czyli jeśli robimy singieleta, możecie zobaczyć, jakie nieruchomości się wynajmują w tej okolicy, czy Wam się to opłaci. Jeśli robicie wynajem na pokoje, też możecie to przeanalizować. I tak samo z wynajmem krótkoterminowym możecie zobaczyć, co jest na markecie, czy są zapotrzebowania. Są takie strony, na których można sprawdzić, po ile się wynajęły ceny nieruchomości w okolicy i na podstawie tego wyciągnąć średnią. To jest ważna rzecz, żeby sprawdzić, przeanalizować ten rynek pod strategię, jaką będziemy robić. I fajnie też ułożyć sobie kilka wyjść. Tak jak wcześniej nagrywałem wyjścia exitu z nieruchomości, czyli mieć zaplanowane kilka możliwości. Czy jeśli ta inwestycja, ta strategia nam, że tak powiem, nie spisuje się, nie działa, co zrobić, żeby mieć wyjście A, B i C. Bo jeśli będziecie mieli różne wyjścia, będziecie spali spokojniej, będziecie czuli się bardziej komfortowo. Co jeszcze mogę Wam poradzić z mojego punktu widzenia, to wybierajcie strategię, która ma potencjał do wzrostu. Bo ja osobiście nie inwestuję w nieruchomości tylko dla cash flow, dla profitu. Fajnie jak jest, fajnie jak wiadomo, spłaca wszystkie opłaty i jeszcze zostaje dla nas, ale to nie jest dla mnie główna strategia. Główna strategia jest taka, żeby wyciągać cały kapitał po refinansowaniu i no i czekać tutaj na wzrosty tych nieruchomości, żeby za jakiś czas wyciągnąć jeszcze raz lub po prostu kupować kolejne nieruchomości i budować majątek długoterminowo. To jest dla mnie ważne, no bo jeśli, że tak powiem, jest stabilność rynku, te ceny rosną, no to jeśli ceny rosną, to jest stabilność, a jeśli jest stabilność, no to jest komfort do rozwoju no i wtedy taka inwestycja dla mnie ma sens. To jest mój punkt widzenia. Staram się dzielić z Wami wiedzą z mojego punktu widzenia. Myślę, że dla wielu osób może się to przydać, ale też nie uważam, żeby to jest jakiś główny wyznacznik. Każdy powinien dobierać kwestie swojego kapitału do swoich możliwości. Ja też osobiście uważam, że jeśli ktoś zaczyna i nie ma wiedzy, nie ma czasu, powinien szukać wiedzy od osób, które już tą drogę przeszły, ewentualnie nawet inwestować z nimi. I jeszcze jedna kwestia, o czym wspominałem wcześniej, dywersyfikacja w różne typy nieruchomości, czyli nie trzymać samych domów, nie trzymać samych mieszkań, warto i kupić i działkę długoterminowo i właśnie nawet jeśli jest większy kapitał, to jakiś mały blok, czy z większym kapitałem większy blok, nawet oddać komuś zarządzanie i to takie ryzyko jest zminimalizowane w dużym stopniu. Na pewno jeszcze korzystać z pomocy profesjonalistów w każdej dziedzinie, jeśli chodzi o kredyt, o usługi prawnicze. To są takie rzeczy, które minimalizują ryzyko, a jednak i zaoszczędzają nam dużo czasu. Pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy, co tu się pozmieniało. Jak widzicie z tyłu biuro, jak możecie zaraz zobaczyć, biuro z tyłu zostało już mury skończone. Zaraz będziemy robić dach i zaczynać instalacje elektryczne i hydrauliczne. Jest to budynek przyszłościowy, który chciałem wykorzystać niezagospodarowaną ziemię z tyłu ogrodu. Tam jest osobne wejście z tyłu. Będzie do tego mały ogródek. No i reszta ogrodu będzie przydzielona tutaj do domu. Więc dzisiaj oczekujemy inspektora budowlanego, który odbierze drenaż nowy, który został skończony i murarze są gotowi do zaczęcia dobudówki. Będzie to podobna do tej, trochę dłuższa, bo tam ma chyba 5 metrów, tam będzie miała 6. No i dalej, że tak powiem, czekamy jeszcze na firmę z solarami. Będziemy montować solary na dachu, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości, żeby
podwyższyć tutaj EPC jak najwyżej to możliwe. W tym wypadku pozmieniały się od kilku miesięcy przepisy. Jeśli chodzi o EPC, ciężko będzie uzyskać EPC-A, ponieważ, czy ciężko, po prostu może się to nie opłacić. Z tego powodu, że nowe subkalkulacje, które określają te możliwości, trzeba duże baterie montować do solarów, trzeba zwiększyć bardzo ocieplenie, a w tym wypadku to jest budynek, to jest dom solid wall, czyli jest, że tak powiem, jedna ściana tylko będzie ocieplana od środka, no ale tu, że tak powiem, ocieplenie do EPC-A by wymagali 160 mm, czyli no ponad 15 cm grubości ocieplenia ze środka, co zabierze bardzo dużo pokoi. Wyjdziemy do środka, jeszcze pokażę Wam kilka zmian, bo jak możecie zobaczyć, nie ma dormeru, który miał być. W sumie dormery zostały zrobione z tyłu, ale trzeba było je rozebrać. Wyjdziemy do środka, powiem Wam dlaczego. Może już w takim skrócie Wam powiem, że zrobiliśmy dormery. Architekt, też wyszło kilka rzeczy w trakcie, ponieważ wcześniejsza konstrukcja dachu była na bardzo cienkim drzewie, przez to była niestabilna. Musieliśmy, wiadomo, wymienić na nowe, solidne drzewo i w tym wypadku zmieniła się wysokość wejścia do tego pomieszczenia, ponieważ trzeba było 4 rzędy cegieł wyburzyć, żeby osadzić drzewo, dorównać do sąsiednich dachów, ponieważ jest to dom szeregowy. Musieliśmy tutaj 4 rzędy cegieł zburzyć, żeby te drzewo miało punkt podparcia. No i przez to, co zmniejszyło nam wejście. Tu miał być jeden dormer i z drugiej strony drugi dormer, no ale przez to, że kąt dachu jest taki, a nie inny, nie byłoby komfortowo wejść do drugiej części, trzeba było wchodzić na kolanach, więc stwierdziłem, że w tym wypadku musimy zrezygnować z tych dormerów, bo one nie mają tutaj, nie będzie możliwości używania tego pokoju. To pomieszczenie zostanie przerobione jako storage, gdzie goście będą mogli po prostu trzymać jakieś rzeczy. Ten dom jest na wynajem krótkoterminowy, więc te pokoje, trzeba było, wiadomo, zrobić zmianę w pokojach. Tutaj będzie łazienka, taki L-shape i zejdziemy na dół, pokażę Wam zmiany z dołu, jak to wyszło. Bo musieliśmy, żeby dalej uzyskać projekt, który został rozpoczęty, czyli konwersję na 5 sypialni z 3 łazienkami, musieliśmy, że tak powiem, z architektem zaplanować zmiany, co zrobić, żeby dalej to sfinalizować na takich samych warunkach. No i tutaj pokażę Wam pokój na dole, który ma delikatnie ponad 12 m². Po prostu przedzieliśmy go na pół. Tu będzie wstawione nadproże, będzie wejście do pokoju i ten pokój będzie zrobiony po prostu z jednego, dwa. W tym miejscu będzie wstawione nowe okno. Wiadomo, ściany zewnętrzne, tak jak wspominałem wcześniej, będą izolowane od środka celoteksem no i zaczynamy instalacje elektryczne. Wszystkie te kable stare będą wycinane, nowe ogrzewanie i to już jest, że tak powiem, jak już będą instalacje zrobione, no to już jest końcówka, żeby wypłytować, wygłuszyć. Wszystkie ściany będą wygłuszane płytami wygłuszającymi. Będziemy zamawiać materiały z Polski, ponieważ no, mam kilka projektów, które są w trakcie. Mam teraz 10 łazienek do zrobienia, ponad tam 12 sypialni, więc tego materiału się trochę uzbiera i warto zamawiać z Polski.
takie rzeczy do wykończenia. Wiadomo, cegły, bloczki nie ma sensu wozić. Nawet tutaj zależy na jakie projekty, no bo na projektach deweloperskich nie można tego robić. Zależy może od ubezpieczalni. Moja ubezpieczalnia wymaga certyfikaty lokalnych firm, które takie mają, a z Polski już materiały nie mają tych certyfikatów, więc to co jeszcze Wam mogę poradzić na sam koniec kilka tipów typu do takich inwestycji na pewno ubezpieczenia ważne są, żeby Wasze nieruchomości były zabezpieczone podczas procesu całego remontu i konwersji, czy nawet remontu. Ogólnie cały czas musi być ubezpieczenie, nieważne czy jest wynajmowane, czy jest remontowane, ubezpieczenie musi być, żeby w razie czego coś się stanie, Wy nie zostaniecie z kredytami i z problemami. I to jest taka kwestia must have. Co jeszcze? Myślę, że nagramy kolejny odcinek. Powiem Wam o największych błędach inwestorów nieruchomościowych w następnym odcinku, więc jeśli interesuje Cię mój kanał, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów, udostępnij jeśli możesz i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, hej!